Polski węgiel trzeba fedrować, wydobywać i rozwijać Rzeczpospolitą. W roku 2025 na górnictwo idzie co godzinę 1 000 000 złotych publicznych pieniędzy. Tylko po to, żeby ten sektor funkcjonował. Nie po to, żeby on się rozwijał. Cześć, witam Was serdecznie. Tak jak obiecałem, dzisiaj o wiatrakach, o tych strasznych wiatrakach, które są tak, prawica jest tak panicznie przerażona, ale zanim zacznę wywody o tych wiatrakach, które mogą być dzisiaj trochę dłuższe, także zapaszcie sobie, nie wiem, kawkę, herbatkę, otwórzcie piwko, czy co tam sobie pijecie, bo chciałbym ten temat zamknąć w jednym dzisiejszym materiale. Ale tak jak powiedziałem, zanim zacznę, przede wszystkim Barbara D., bardzo Ci dziękuję za wpłatę, za postawienie kawki. Wielkie, ogromne, serdeczne dzięki. Wam, moi kochani, wszystkim bardzo dziękuję za wczorajszego live'a. Zleciało mi jak z bata szczelił. Uwielbiam z Wami spędzać czas i zawsze z wielką przyjemnością tego live'a prowadzę w każdą niedzielę. Także jeszcze raz wielkie dzięki i wszystkim dziękuję za to, że po prostu jesteście. Ok, moi drodzy, nie milknie, można powiedzieć, nie milknie chyba ta cała wojna wiatrakowa. Wyborcy tej tak zwanej prawicy siedzą w pokojach i nagrywają, nie wiem, wpadające światło słoneczne, by udowodnić, nie wiem, mordercze błyski od wiatraków. Okazuje się, że wiatraki, moi drodzy, mają poglądy. Tak, bo one są, wyobraźcie sobie, od tych przeklętych lewaków. Powodują zeza, impotencję, weganizm, nie wiem co tam jeszcze, LGBT. Wiatraki, jak to mówią ci przeciwnicy wiatraków, niech sobie te miastowe postawią na swoich bogatych apartamentowcach. I co tutaj powiedzieć? Ano można odesłać ich do ludzi, do opracowań naukowych, tylko nie wiem, czy to do nich dotrze. Tych wszystkich przeciwników zaciekłych, tych wiatraków, no, mógłbym odesłać do raportu Komitetu Inżynierii Środowiskowej Państwowej Akademii Nauk z 2022 roku. Można przypomnieć, że na tle Europy mamy najbardziej zanieczyszczone powietrze. Wszyscy wiedzą, ile ludzi umiera rocznie lub zapada na choroby płuc. No, można by mówić o kilkudziesięciu związkach górniczych, które żeruje na ludziach. Można przypomnieć, że praca na kopalni też zabija. Wypadki w kopalniach nie są wcale rzadkością. Przywieźli węgiel! Węgiel je we wiosce! Można, moi drodzy, powiedzieć, że te miastowe, którymi okazuje się tyle pogardy, ciężko pracują nad nowymi projektami i pracują w fabrykach, co by zaopatrzyć wieś we wszystkie niezbędne rzeczy. Można powiedzieć, że miastowych nikt się nie pyta, czy pod oknami będzie przejeżdżał, nie wiem, pociąg, tramwaj, hałasował, a może faktycznie też warto. Bo ludzki mózg ma taką właściwość, że ignoruje powtarzające się dźwięki. W rzeczywistości no, nic nie jest czarne. W rzeczywistości to, co mówi ksiądz Zambony, czy, nie wiem, najwyższy urzędnik w Polsce, nie musi być koniecznie prawdą.
No ale taki mamy, moi drodzy, klimat. Każdy tłumok może publicznie powiedzieć lub napisać największe jakieś największe durnoty i ludzie uznają to za prawdę objawioną. A tak naprawdę nikt prawdy, prawie nikt, prawdy nie szuka, tej prawdy nie chce, szczególnie ta prawa strona. To jest największa tragedia naszego społeczeństwa. Przez 10 lat, można powiedzieć, obrażano naukę. Pamiętacie, jak Morawiecki w czasie pandemii powiedział, że nie będziemy słuchać specjalistów, bo oni nie idą z linią partii. No i nie słuchali. Nie słuchali i umarło najwięcej Polaków od czasów II wojny światowej. Duda bredził coś, że jest przeciwnikiem szczepień. No tak. Szczepienia idealne nie są, to jest prawda. Ale gdyby człowiek ich nie wymyślił, dzisiaj świat by całkiem inaczej wyglądał i to chyba przyzna nawet największy przeciwnik szczepień. Czy pan wie, co to jest firma Famur? Przekładnie robi. Pani szczerze powiedziawszy nie kojarzę teraz. No więc jest to polska firma, która robi polskie przekładnie do turbiny wiatrowej. I cieszę się, że taka jest. Ona się przekwalifikowuje z różnych historii górniczych, bo widzi, że się zmienia świat i się pozyskuje energię z innych źródeł i chce budować polskie turbiny wiatrowe. A państwo krzyczą Berlin, Niemcy... Nie, są polskie to jest firmy, kłamstwo, co pani mówi. To jest kłamstwo? Bo my nie jesteśmy przeciwko wiatrakom, ale jesteśmy za tym, żeby... temu, że pani Henik-Kloska... Ale oczywiście, no bo jeśli ktoś chce, żeby wiatraki zbliżyły się pod domy mieszkańców... Nie przeproszę, bo ja mam rację. Uwaga, jeśli ktoś... Mi pan, że skłamałam. Przed chwilą tutaj pan krzyczał o Niemcach. Gdzie skłamałam? Już pani mówię, tylko proszę posłuchać i chcieć usłyszeć. Nie, po prostu... Prawo i Sprawiedliwość jest za tym, żeby był ten zapis mówiący o odległości 1000 metrów mowa, panie pośle. Mowa była zabudowy. O niemieckich interesach. Oczywiście. Natomiast Niemcom, co ciekawe, w Niemczech jest też zapis mówiący o 1000 metrów od zabudowy. Natomiast niemieckie interesy są w tym, żeby tych wiatraków było jak najwięcej, jak najbliżej nieruchomości, a mieszkańcy się na to nie zgadzają. Powinien mnie pan przeprosić. Pan Szczerba panią przeprosił z tego, co słyszałem i myślę, że... I pan powinien być kolejny. Za co? Za prawdę? Moi drodzy, naturą człowieka jest to, że zawsze poszukuje lepszego życia. Może z wyjątkiem sympatyków PiS-u i Korwin, Brauna i tak dalej. Ale większość normalnych ludzi, w tym Polaków, zawsze poszukuje lepszego życia. Polscy wynalazcy też zapisali się w historii i nie wiem, czy tutaj wiecie, ale to tutaj u nas został wynaleziony pionowy system wiatrowy. Turbinę wiatrową wymyślił Waldemar Piskosz w 2008 roku. Polski wynalazca opatentował ją, a następnie wraz z synami opracował kolejne warianty turbin wykorzystujących energię elektryczną. I jak widzicie, to nie te złe Niemcy, tylko Polacy to wymyślili. Pierwsza taka konstrukcja o wysokości 22 metrów powstała we wsi Kodeń, niedaleko Włodawy. Wyobraźcie sobie, trwają wojny o lekcje religii. No, może niech rodzice się opamiętają, niech walczą o język polski i matematykę, żebyśmy mieli więcej inżynierów i żeby ludzie ładnie mogli się porozumiewać. Piję tu troszeczkę do tępych hejterów pisowskich. Tak jak wspomniałem, Nawrocki w swoim przebłysku patriotyzmu, inteligencji wybrał zamiast czystej energii trujący smog. Niech Polacy się trują, niech wdychają całą tablicę Mendelejewa.
Ja już nie wspomnę o rachunkach za energię elektryczną. Czy naprawdę, nie wiem, tutaj sympatycy prawicy chcecie, nie wiem, wyższych rachunków kosztem zdrowia waszych dzieci, bo na to wychodzi. To całe weto Nawrockiego wobec ustawy wiatrakowej to jasny sygnał, że zamiast zielonej przyszłości wybiera węgiel i kopcące kominy. Ta ustawa miała odblokować rozwój farm wiatrowych, zmniejszyć bariery, dać Polsce szansę na przyspieszenie transformacji energetycznej. Dzięki niej mogliśmy wreszcie gonić Europę i świat, inwestować w czystą energię i realnie zmniejszyć smog, który co roku zabija dziesiątki tysięcy ludzi. Nawrocki to zablokował. A efekt tego będzie taki. Polska dłużej będzie oddychać trującym powietrzem, płacić miliardy za emisję CO2 i tkwić w energetycznym średniowieczu. Nawet minister klimatu powiedziała wprost, że prezydent stanął po stronie paliw kopalnianych, a nie po stronie ludzi i ich zdrowia. I powiem wam, jak ja to widzę. Dla mnie to nie jest neutralna decyzja. To jest świadome spowolnienie zielonej energii i skazywanie obywateli na dalsze życie w smogu, chorobach i po prostu stagnacji. I teraz, moi drodzy, warto zobaczyć szerszy obraz. Nie dość, że Kościół od lat próbuje spychać nas do wartości średniowiecznych, ograniczając wolność, blokując rozwój nauki i nowoczesności, to jeszcze w energetyce mamy zostać w tyle za całą Europą, nawet i światem. Bo tam, gdzie inni inwestują w wiatr, słońce, nowe technologie, my mamy tkwić w epoce kopcących kominów i jakichś durnych dogmatów. Nawrocki zamiast zielonej energii wybrał węgiel, zamiast przyszłości wybrał trujące kominy. A to nie jest żadna wizja rozwoju, to cofanie Polski w otchłań średniowiecza. I pytanie chyba najważniejsze do tych wszystkich sympatyków Nawrockiego, czy naprawdę chcecie, nie wiem, wyższych rachunków za prąd kosztem nawet zdrowia waszego i waszych dzieci? Czy uważacie, że naprawdę warto, nie wiem, robić na złość Tuskowi i pozwolić truć własne dzieci? To chyba lekko jest już psychodyczne, że tak powiem. Widzi pan, jaki jest spin polityków Prawa i Sprawiedliwości i też mediów, które sprzyjają PiS-owi, że pan przygotował plan zalania Polski niemieckimi wiatrakami. To jest totalna bzdura. Po pierwsze, 60% w łańcuchu dostaw lądowej energetyki wiatrowej to są polskie firmy. Te firmy, przemysł energochłonny, polscy przedsiębiorcy apelowali do pana prezydenta o podpis pod tą ustawą. I od nich się pan prezydent Nawrocki odwrócił plecami. Nie chciał ich słuchać. Polskich firm, polskiego przemysłu, polskich firm, które dzisiaj zajmują się budową śmigieł, zajmują się renowacją turbin, zajmują się mnóstwem rzeczy w całym tym łańcuchu dostaw. I wreszcie, jeżeli chodzi o Siemensa, to mam złą wiadomość dla pana prezydenta Nawrockiego. On mówił zresztą w kampanii i ostatnio, że w jednym ze swoich wystąpień w Sejmie, że on w polityce do tej pory nie był. Ale mu przypominam, że nie kto inny, tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości na kilka miliardów złotych podpisał umowy w ramach spółek Skarbu Państwa z firmą niemiecką Siemens na wykonawstwo usług w sektorze energetyki. To jest blok w Grudziądzu na 2 miliardy w 2022 roku, 29 czerwca. To jest blok w Rybniku 28 grudnia, tuż przed Sylwestrem 2022 roku. To są także morskie farmy wiatrowe. Przecież kuzynka premiera Morawieckiego też podpisywała, z tego co wiem, różne kontrakty z Siemensem. Jedną z tych umów właśnie podpisywała osoba bliska Mateusza Morawieckiego, ale to spółki Skarbu Państwa w czasie, gdy
Jacek Sasin, który tyle mówi o jakimś lobbingu dzisiaj, podpisywały te umowy na miliardy złotych z pieniędzy Polaków. No, trzeba było podpisywać je z polskimi firmami. Miało być po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. Jak się okazało, znowu pic na wodę, fotomontaż. I wiecie co? Zastanowiło mnie jedno. Dlaczego nikt o tym nie mówi? Być może wy słyszeliście, ja tego nie słyszałem. Wiatraki to nie tylko prąd, ale też pieniądze za dzierżawę gruntów, rekompensaty dla ludzi, którzy je mają, no, że tak powiem, w sąsiedztwie. I to spore dochody dla wielu rodzin. Dochody, które niestety w niektórych przypadkach przepadły bezpowrotnie. W 2025 roku za dzierżawę gruntu pod wiatrak rolnicy mogą zarabiać od 80 nawet do 200 tysięcy rocznie od jednej turbiny. I to są informacje z portalu farmer.pl. Wysokość zarobków zależy od wielu czynników, takich jak lokalizacja, wielkość turbiny, warunki umowy dzierżawy. Dodatkowo właściciele domów w pobliżu wiatraków mogą otrzymywać dofinansowanie w wysokości do 20 tysięcy złotych w ramach nowej ustawy wiatrakowej. Ale zauważcie, że w żadnym prawicowym, tym antywiatrakowym medium tego nie ma. O tym nie wspominają. Ciekawe czemu. Tutaj na tym zdjęciu, drodzy wyborcy PiS-u, Nawrockiego, na tym zdjęciu to jest mały park turbin wiatrowych. Ten mały park jest w stanie wyprodukować energię dla 20 tysięcy gospodarstw domowych. Nie emituje hałasu, bo też są takie głosy, że turbiny strasznie hałasują. Zresztą zaraz do tego przejdę. Nie emitują hałasu. Jak widzicie, zieleń nie jest wokół parku wyschnięta i nieprawdą jest, że znajduje się tam, nie wiem, krowy bez mleka, cielaki z 3 głowami i jajka z 5 żółtkami. No chyba całkiem fajnie komponuje się w krajobraz. No ale Nawrocki wie lepiej. No i woli nierentowny węgiel, drogi węgiel. Ten krajobraz to środowisko będzie właśnie niszczył. Nie mówiąc już o tym, że będzie droższy niż energia pozyskana z turbin wiatrowych. Tak, też wiem, że na opinie twarde, dane naukowców, no to każdy pisowiec, każdy przeciwnik tych wiatraków ma, delikatnie rzecz ujmując, wyjebane. Większość z was, tych przeciwników wiatraków, woli, nie wiem, filmik z TikToka od Mateckiego, no po prostu takich ekspertów typu Jasiu Kowalski i tym podobne. Nie wiem, być może na pewno według was to bardzo dobrze, że Nawrocki zawetował te straszne wiatraki. No bo jak widzicie na tej fotografii, na tym zdjęciu za mną, no nic tak nie psuje widoku krajobrazu. I jeszcze te uciążliwości dla okolicznych mieszkańców. No, taki piękny widok, jak tutaj widzicie, no spierdolić na przykład jednym wiatrakiem. Przecież to jest przestępstwo. Moi drodzy, jeden z takich główniejszych argumentów, że wiatraki są głośne, że hałasują, no i Nawrocki też oczywiście bardzo zatroskany o obywateli, że te przerażające decybele zabijają, nie wiem, Polaków. No, to powiem do Nawrockiego tak, jeśli się tak martwisz naszym zdrowiem, twierdząc, że wiatraki są zbyt głośne, 45 decybeli w odległości 500 metrów, to może zrób coś, nie wiem, z samochodami spalinowymi w mieście, to jest 90 decybeli plus zatrute powietrze.
Twoja betka też pewnie ma fajnych parę decybeli. No, można też pozamykać centra handlowe, bo średnia jest 65-75 decybeli. W okolicach wiatraków mieszka około 50 000 osób. W miastach jest nas 22,5 miliona. Więc Nawrocki, do dzieła. No, skoro się tak martwisz o te decybele, to może zacznij od samochodów, od centr handlowych. No, jest tego bardzo dużo. A jeśli chodzi o hałas, ten straszny, przerażający hałas, szum, nie wiem jak tam nazwać to, tych strasznych wiatraków, to chciałbym wam puścić filmik jednego z youtuberów, który był na tyle szalony, że podszedł pod sam wiatrak, pracujący wiatrak, żeby nagrać ten przeraźliwy dźwięk tych łopat. Posłuchajcie sami, bo tego się po prostu opisać nie da słowami. Mili Państwo, tyle słyszymy o tym, że wiatraki na lądzie, że turbiny wiatrowe generują tak potężny hałas, że nie da się przy nich mieszkać, że postanowiłem to sprawdzić. I wybrałem się na taką farmę wiatrową, no i stoję właśnie pod działającą turbiną. Jak widzicie Państwo, łopaty się kręcą, ta jednostka działa, więc jest to pracująca turbina wiatrowa. No i dam wam teraz próbkę tego hałasu, tego nieznośnego dźwięku, który wydają turbiny wiatrowe podczas swojej pracy. Masakra, co? Masakra. No, sami musicie przyznać, że ten dźwięk tych łopat wiatraków jest po prostu ogłuszający. Tutaj chyba nie trzeba tego bardziej komentować. Ale teraz troszeczkę do polityków tej tak zwanej prawicy. Czy Kaczyński, czy Nawrocki, czy ta cała pisowska wierchuszka zachowują się po prostu podle. Niby niektórzy z nich to ludzie wykształceni, a z pewnością wielu z nich z dużym wpływem na miliony ludzi. Robić takie pranie mózgu dla własnych korzyści to jest po prostu dno i wodorosty. Ale moi drodzy, powiem wam tak, Polska to piękny kraj, w którym wiatraki są groźniejsze niż węgiel, bo hałas odbiera ludziom życie, kury przestają się nieść, krowy przestają dawać mleko, a sąsiedzi, nie wiem, patrzą, jak ich decybele powoli zabijają. No, turbiny też degenerują DNA. I tutaj właśnie, jak widzicie na tej farmie wiatrowej, odkryto konia z 2 chujami. Dobra, wiecie co, powiem tak. Senat próbował złagodzić te absurdalne przepisy, zmniejszając odległość turbin do 500 metrów, żeby w końcu ruszyła czysta energia. No ale Nawrocki mówi nie teraz. Tak, wiatraki, które nie emitują CO2, nie trują powietrza, nie kopią dziury w klimacie, są teraz głównym wrogiem pisowców, tej prawicy, foliarzy. No, oczywiście lepiej oddychać smogiem, wdychać całą tablicę Mendelejewa i patrzeć, jak klimat po prostu postępuje degradacja klimatu. No, cóż szkodzi, nie?
na Bałtyku. Po drugie, zakup przez Orlen teraz gazowców. Jeden gazowiec daje mniej więcej zabezpieczenie energetyczne dla 2 milionów domów. Takich gazowców zakupiliśmy w tym roku 2, kolejne 2 w przyszłym roku. 3. Rozpoczynamy budowę elektrowni jądrowej. 4. Ustawa wiatrakowa. Po co? Po to, żeby właśnie mieć takie ceny energii jak w Hiszpanii, we Włoszech. Jaka jest odległość, panie Suski, w Hiszpanii czy we Włoszech? Wie pan? Od domów między 300 a 500. We Francji 500. My mówimy minimum 500. I nikt. W Niemczech różnie jest w zależności. Natomiast w Stanach Zjednoczonych jest 200-500 metrów, w Chinach jest podobnie. My powiedzieliśmy, dobra, maksymalnie, niech będzie 500, więc niech pan, panie pobożny, nie wprowadza w błąd, że ktoś chce w ogródku stawiać, bo to jest absolutnie nieprawda. Jeszcze jedna rzecz. Tak, pan powiedział, że to w ogóle... Nie, to poseł Suski mówił, nie, pan minister Boboszek nic nie mówił. Takie głupoty opowiada. Moi drodzy, po 8 latach nierządów PiS-u polski sektor energetyczny stał się symbolem zacofania i smogu. Kiedy cała Europa inwestowała w odnawialne źródła energii, my wciąż dusiliśmy się węglem i płaciliśmy najdroższe rachunki za prąd w całej Unii. W 2023 roku 72% energii w Polsce wciąż pochodziło z paliw kopalnianych, a udział OZE sięgał zaledwie 28%. Rok później sytuacja wyglądała podobnie, około 70% energii nadal z węgla. No ale wyobraźcie sobie, że w czerwcu tego roku wydarzył się historyczny przełom. Polska po raz pierwszy w swojej historii wyprodukowała więcej energii z OZE, czyli 44,1, niż z węgla, 43,7. I to jest symboliczna chwila. Zamiast w końcu wyjść z epoki dymiących kominów, mogliśmy wejść w przyszłość, tańszą energię, czystą, stabilniejszą. No ale wtedy, moi drodzy, pojawił się Nawrocki. Człowiek, którego mandat do pełnienia funkcji prezydenta już sam w sobie budzi więcej pytań niż odpowiedzi. Ten sam Nawrocki, który uznał, że prąd jest za drogi i może być tańszy, po czym zablokował rozwój najtańszego źródła energii z wiatru. Zamiast tego wzywa do zwiększenia produkcji węgla, najdroższego, najbardziej nieopłacalnego i najbardziej toksycznego źródła energii XXI wieku. To tak jakby strażak na widok płonącego domu kazał dorzucać benzyny, bo będzie lepiej grzało. No, czego tu nie rozumiecie? Postaram się to bardziej wytłumaczyć. Nawrocki uważa, że prąd jest za drogi i może być tańszy. Dlatego swoim wetem uniemożliwia produkcję taniego prądu z wiatru i wzywa natomiast do zwiększenia produkcji znacznie droższego prądu z węgla. Czego tutaj nie rozumiecie? To jest przecież wszystko proste i logiczne, prawda? Gwarantuję Państwu, że będziecie Państwo po 100 dniach od mojego przejęcia urzędu prezydenta Polski płacić o 1/3 mniej za rachunki energii elektrycznej. Rzeczywistość? Zawetował ustawę o niższych rachunkach. Każda rodzina zapłaci nawet 50 zł więcej miesięcznie. Obiecał obniżki. Dał podwyżki. Kosztowne weto. Powiem wam tak, dla mnie to jest sabotaż gospodarczy, klimatyczny i społeczny w jednym. Kiedy polskie rodziny mogły wreszcie odetchnąć z ulgą i zobaczyć niższe rachunki, to pisowski prezydent jednym podpisem przywraca nas do czasów, nie wiem, drogiego, brudnego i archaicznego węgla. Dlatego skoro Nawrocki blokuje tanie źródła energii, to może zastosujmy jego logikę wobec niego samego. I tutaj proponuję, aby dokładnie o ten sam procent, o jaki mieliśmy płacić mniej za prąd dzięki OZE, obciążyć budżet kancelarii Nawrockiego. Skoro on uważa, że możemy płacić więcej, to niech pokaże, że też umie związać koniec z końcem, ale z własnej kieszeni.
bo Polska nie może być zakładnikiem jakiejś chorej partyjnej obsesji i fantazji energetycznych ludzi, którzy zatrzymali się mentalnie w epoce kopalnianej Syreny. Nawrocki zawetował obniżki prądu. No cóż, z drugiej strony powiem wam, nie ma co się dziwić. Świeczki w burdelu od zawsze były bardziej praktyczne niż światło rozumu w pałacu. On jeździ luksusem. Ty płacisz więcej przez jego weto. Kosztowne weto. Moi drodzy, Nawrocki, dbając o nasze portfele, odmówił podpisania ustawy mrożącej ceny prądu dla gospodarstw domowych, bo mu zmiana dotycząca możliwości budowy siłowni wiatrowych nie pasowała, bo niby będą je już teraz, zaraz, bez niczyjej zgody za progiem, czyli minimum 500 metrów budować. Co jest wierutną bzdurą, bo oprócz wielu innych wymogów, rekompensat dla sąsiadów, obostrzeń, każdorazową zgodę na lokalizację wydać musi Rada Gminy. Więc zabezpieczeń jest multum. Ale jedno jest pewne, prąd będzie droższy, a zielona energia z wiatru dalej ma w Polsce, można powiedzieć, pod wiatr. Nawrocki twierdził, że większość Polaków nie chce turbin wiatrowych. Chyba że miał na myśli Polaków, czyli pisowców, nie wszystkich Polaków. Bo większość, ponad 60%, była za tą ustawą. Ciekawe, kiedy te 30%, które jest przeciw, zacznie krzyczeć, że drogi prąd i że to wina Tuska. Podejrzewam, że już się do tego szykują. A z całą pewnością będzie to zaraz po pierwszym rachunku, jaki otrzymają. Moi drodzy, Nawrocki zawetował ustawę wiatrakową, bo jak twierdzi, Polacy nie chcą wiatraków. No to spójrzmy zatem na jak na wiatraki patrzą Polacy. Generalnie rzecz biorąc, 56% Polek i Polaków chciało, żeby prezydent podpisał ustawę wiatrakową. To jest sondaż IRBIS. To był sondaż przeprowadzony 13-14 sierpnia. 64% polskiego społeczeństwa popiera rozwój lądowej energetyki wiatrowej. I to badanie przeprowadziło Mur Incomen Poland 13 sierpnia. Jak dla mnie większość Polaków chce wiatraków, tylko że według Nawrockiego Polacy nie chcą, ale Polacy, czytaj, pisowcy. A Nawrocki robi wszystko to, co chcą pisowcy, a nie to, co chcą Polacy. I to jest zasadnicza różnica. To jest program Miłosz Kłeczek zaprasza. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie w tym wyjątkowym dniu, kiedy zostałem oślepiony, po prostu oślepiony z wrażenia, Szanowni Państwo, bo oto dzisiaj nastąpił ten dzień. Pierwsze weto prezydenta Karola Nawrockiego. I to w jak ważnej sprawie, Szanowni Państwo, w sprawie naszego komfortu życia. Nosimy okulary, żeby słońce nam nie doskwierało i nie będziemy mieli wiatraków przed domem, abyśmy mogli podziwiać piękne polskie krajobrazy. Lasy, pola, łąki, doliny. To wszystko, co cieszy ludzkie oko. Dzięki prezydentowi, bo jak mówi opinia nasza, obywateli, opinia społeczeństwa jest najważniejsza. Ważniejsza niż polityczne gierki i nawet układ sił w polskim parlamencie. Więc moi drodzy, wygląda to tak. Nawrocki, świeżo upieczony lokator Pałacu Prezydenckiego, postanowił pokazać narodowi, że naprawdę istnieje. Wyszedł do ludzi, stanął przed kamerami i z przejęciem oznajmił, że oto on, pan prezydent, zawetował ustawę wiatrakową. Pan prezydent mówił o sobie, jakby komentował życie bohatera, nie wiem, kroniki filmowej.
Ja tylko czekałem na moment, aż przejdzie na, nie wiem, taki pierestał pana i władcy. Wiecie, coś na zasadzie my prezydent, my król słońce z Belwederu, my pan świeczka, my pan władca wszelkich termostatów. No ale i tak oto naród usłyszał, że ustawa, która gwarantowała niższe ceny prądu, była zdaniem pana i władcy szantażem wobec społeczeństwa. Czyli, moi drodzy, według logiki Nawrockiego rachunki za energię w wysokości 800 zł to efekt perfidnego zamachu na obywatela. Proszę Państwa, to nie jest faktura z energetyki, to zdrada narodowa. A on, bohater z kartonu, postanowił nas przed tym szantażem obronić. Cóż za wspaniałomyślność, co za dzielność. Donald Tusk, który ma w zwyczaju punktować bez zbędnych ozdobników, podsumował sprawę, nazwę to celnie. Jak powiedział, zła wola albo koszmarna niekompetencja prezydenta. Niewykluczone, że jedno i drugie. A ja tu powiem, trafione w dziesiątkę. Ministerstwo Środowiska podaje koszt 1 MWh turbina wiatrowa 192 zł, węgiel kamienny 441, brunatny 223, nie uwzględniając ETS-u, czyli to jest czysty koszt energii bez ETS-u. Jak wliczając jeszcze CO2 i skażenie z powietrza, to ma pan 740 zł za megawattogodzinę. To jest nieporównywalne. Nie ma tańszego źródła energii niż wiatr. Nie kupicie go od ruskich, nie będzie pośredników, nie ukradniecie go. Nawiązując do wypowiedzi Tuska, mogę chyba śmiało powiedzieć, że Nawrocki wybrał oba warianty naraz. Tak jak klient w barze mlecznym, który bierze kompot, kisiel i schabowego, a potem dziwi się, że nie trawi. Ale to dopiero początek tego całego spektaklu, moi drodzy. Bo kiedy Nawrocki skończył te swoje mętne przemówienie, grzecznie się ukłonił, odwrócił się na pięcie i wyszedł. I zostawił naród sam na sam z kolejną tuzą intelektu, czyli z Boguckim, który odpowiadał na pytania dziennikarzy. Odpowiadał oczywiście po pisowsku. Głupio, pokrętnie i bez sensu. Bogucki pełni rolę tłumacza z języka nawrockiego na polski, tylko że ten przekład brzmi jak scenariusz odrzuconego odcinka Misia. Tak mniej więcej. I tu na przykład Nawrocki mówi, że ustawa to szantaż wobec społeczeństwa, a Bogucki tłumaczy. Pan prezydent miał na myśli, że wiatraki są za drogo i stoją za blisko. Gdy Nawrocki wspomina o dyscyplinowaniu rządu, Bogucki tłumaczy. Pan prezydent chciałby, żeby ministrowie grzecznie słuchali, inaczej dostaną uwagę do dzienniczka. No, taki cyrk pełną gębą w wykonaniu właśnie tych pisowskich alg. No, dodatkowo też Nawrocki zapewniał, że czuwa Cęckiewicz. Sam Cęckiewicz się nie pojawił, ale był powołany przywoływany jak niczym magiczne zaklęcie, niczym strażnik narodowego bezpieczeństwa, duch opiekuńczy nad prezydentem i oczywiście narodem. Brzmiało to mniej więcej tak. Nie bójcie się, Polacy, Cęckiewicz pilnuje, żeby żaden wiatrak wam krzywdy nie zrobił. Ja osobiście wyobrażam go raczej jako drużynowego w harcerstwie rekonstruktorów niż eksperta od energetyki i bezpieczeństwa. No ale cóż, taki mamy klimat, można powiedzieć. Ta cała trójca, Nawrocki, Bogucki i nieobecny, lecz wciąż wspominany Cęckiewicz,
To gotowy materiał na groteskę Barei. No inaczej tego bym chyba nie ujął. Kontrakty i umowy się odczytuje, a więc odczytam Państwu kontrakt Karola Nawrockiego z Polakami. Będę go realizował z pełną determinacją, to Państwu gwarantuję. Pierwszego dnia urzędowania, 6 sierpnia 2025 roku, złożę projekt ustawy obniżającej podstawową stawkę VAT z 23 do 22%. Tak czy inaczej, moi drodzy, jeden mówi językiem, którego nikt nie rozumie, drugi tłumaczy, ale brzmi jak bełkot z Alternatywy 4, trzeci pojawia się tylko w roli zaklęcia mającego odstraszyć złe moce. No taki cyrk na kółkach, klaun, sufler i duch opiekuńczy od zamętu. Nawrocki na ekonomii zna się mniej więcej dokładnie tak samo jak krowa na balecie. No bo kiedy mówi, że aby obniżyć cenę energii trzeba odejść od Zielonego Ładu, no człowiek ma ochotę spytać, co dalej? Może, nie wiem, powróćmy do lampy naftowej, piece kaflowe, gołębie pocztowe. No, wizja rodem z Króla Ubu, groteska, dziecinada, moc absurdów. Ale wiecie co? On naprawdę wierzy, że dzięki niemu Polacy odczują ulgę. No i ulga faktycznie będzie w dniu, kiedy skończy kadencję i zniknie z przestrzeni publicznej, bo na razie wygląda to tak, jakby ktoś powierzył stery państwa uczniowi podstawówki, który właśnie odkrył, że -1 razy -1 daje +1 i ogłosił, że rozwiązał kryzys energetyczny. A tymczasem Bogucki kiwa głową, tłumaczy i kluczy. Nawrocki dumnie odchodzi w glorii własnych słów, a Cęckiewicz pozostaje w tle niczym duch IPN-u, który wszystko monitoruje. No a naród, moi drodzy, płaci wysokie rachunki. Mamy więc pierwsze weto Batyra, Nawrockiego, nie wiem, który to podpisywał, który sam siebie przedstawia w trzeciej osobie, potrzebuje tłumacza i wzywa duchy, by uwiarygodnić swoje brednie. No, taka typowa trójca tragifarsy. No, Nawrocki, Bogucki, Cęckiewicz. Jeden nie rozumie ekonomii, drugi nie rozumie ludzi, trzeci nie rozumie teraźniejszości. No ale spokojnie, zbawca się nam objawił. Pan prezydent, nasz prezydent, klaun prezydent. No, zapewnił, że stanie za nami murem. No, oby tylko nie takim, na którym zamontują, nie wiem, wiatrak, bo wtedy się obrazi i zawetuje cały kraj. My nie możemy w ramach gospodarki rynkowej utrzymywać kopalni, które przynoszą stałe straty, bo to znaczy, że z własnych kieszeni musimy do tego dopłacać. No to nie jest żadna gospodarka. No takie rzeczy były możliwe tylko w komunizmie, no a komunizm upadł głównie przez swoją całkowitą niewydolność gospodarczą. O, strasznie się rozgadałem, przepraszam, już kończę, bo nawet nie zauważyłem, że już tyle wam zabrałem czasu. Przejdę do podsumowania. Myślałem, że zmieszczę to w jednym materiale, ale może jeszcze zrobię drugi, podsumowujący taki. Ale pozwólcie, że dzisiaj zakończę w ten sposób. Nawrocki zdradził Polaków, obiecał być blisko ludzi, a swoim wetem urządził drożyznę za prąd. Były już rachunki grozy zapisu, była inflacja blisko 20%, teraz Nawrocki marzy o tym samym, wykonując wolę Kaczyńskiego. Szkoda, że za to
poddaństwo zapłacimy my wszyscy. I powiem tak, Batyr, ty nie jesteś żaden Don Kiszot walczący z wiatrakami, ty jesteś zwykły oszust walczący z normalnymi ludźmi, którzy chcą mniej płacić za energię. No jak wiecie, Nawrocki też zawetował podwyższenie ceny akcyzy na alkohol. No w końcu pijanym, ogłupionym narodem łatwiej manipulować, więc jak to się mawia, moja mowa będzie krótka, drogi prąd, tania wódka. Niech się każdy pisowiec cieszy, że Batyr dba o to, żeby każdy czy większość pisowców po prostu miała za co pić i nie martwić się tym, że wódka będzie droższa, nie? Prąd dla każdego Polaka droższy, wódka dla każdego Polaka tańsza. Jakie to proste i logiczne. I jak wam już mówiłem, moi drodzy, PiS ukradł miliardy, a dokładnie 60 miliardów, które uzyskał ze sprzedaży limitów na CO2. Kiedyś o tym wspominałem. Za te 60 miliardów można było zbudować farmy wiatrowe o mocy 8,5 tysiąca megawatów, czyli 1,5 raza większe niż elektrownia w Bełchatowie, bo elektrownia w Bełchatowie ma 5100 megawatów. Bełchatów produkuje 20% energii w Polsce. Gdyby PiS nie rozdał tych 60 miliardów, tylko przeznaczył je na budowę farm wiatrowych, to prąd dzisiaj byłby nieporównywalnie tańszy. No ale jak wiecie, pisowcy mieli ważniejsze wydatki niż modernizacja polskiej energetyki. Także moi kochani, ja kończę. Przepraszam was najmocniej, że tyle czasu wam zajęłem. Wiem, że strasznie długi ten filmik zrobiłem. Mam nadzieję, że mi te gadulstwo wybaczycie. Oczywiście piszcie, komentujcie, oceniajcie, jak wy to widzicie. Ja jeszcze zrobię jeden materiał o tych wiatrakach, bo jeszcze mam trochę takich, no wydaje mi się, cennych, ważnych informacji, z którymi chciałbym się z wami podzielić. Po prostu musimy odkłamywać te brednie, kłamstwa pisowskie. Także na dzisiaj to tyle. Bardzo wam wszystkim dziękuję i co? Widzimy się przy następnym materiale jak zawsze. Trzymajcie się, cześć.